Witam Was w drugim już ostatnim odcinku ze składania tego już teraz złożonego silnika. Ale jak mi to poszło i co tu się działo, to zobaczycie teraz. Generalnie nie wkładajcie palców, bo wam połamie. W końcu przyszedł czas na składanie silnika. Mam wszystko pomierzone i oby nie wybuchło. Tłoki korby, suka. Dobra, siedzisz. Nawet otwory pasują w ten sposób. Wszystkie są otwarte. Ale to tam jak potem zacieki, przecież to nie ma problemu. Nadszedł ten czas, kiedy zaczynamy składać głowicę. Manual, serwisówka przygotowana, części przygotowane. Chyba wszystko jest, tak naprawdę tylko wiedzy brakuje, ale to wyjdzie w praniu, czy mi się uda, czy nie. No, to biorę się do pracy. Nasmarowałem assembly luba pod talerzyk. Ten tutaj, na którym kładziemy sprężynkę. Położyłem sprężynkę. Na to kładę talerzyk. Ten górny. Zresztą jak on się zwał. Troszeczkę w assembly lubię sobie moczę zameczki. Generalnie nie wkładajcie palców, bo wam połamie. Two hours later. No i głowica gotowa. Wkładamy wałek. Zmienię tylko jeszcze ten uszczelniacz. To jest z tego co wiem taki do składania typowo właśnie taki olejowe coś. Taki smar. I on się chyba dosyć ładnie spala zaraz po dostaniu temperatury. Także z tego co wiem, bezpieczne do składania. Można też na samym oleju, ale no nie wiem, wydarzy się może tak, że ta głowica będzie teraz stała miesiąc, chociaż nie chcę, a jednak będzie to miało cały czas ten poślizg, gdzie olej już jednak by stracił swoje właściwości, częściowo przynajmniej. W dobrą stronę chyba wkładam. Albo nie z tej strony. Tu nie jest rozrząd. Halo.
Tadam! Głowica gotowa. Teraz jeszcze ten pan tutaj z tej strony, od skrzyni. Do czego to jest? Ale widzę, że nie ma tutaj uszczelki wału, więc muszę domówić. To chyba to. Wałek z uszczelniaczem siedzi, wyczyścić potem powierzchnię i kłaść na blok. Ostatnia para pierścieni do zmierzenia. Mierzymy tylko dwa górne. Generalnie przerwa na pierścieniach pozostałych tłoków wynosiła od 0,4 do 0,46, gdzie nominał to i tak jest 0,25 do 0,45, ale to już jest używana część, więc te 0,1 nie zaszkodzi. Bałem się, że będzie dużo gorzej. Po honowaniu tym bardziej, ale w miarę ok to wyszło. Teraz sobie wepchnę i wkładam od spodu, żeby całą swoją wysokością wszedł tłok, i tutaj dosuwam trochę pod krawędź, do której dochodzą pierścienie, żeby to było jak najbardziej u góry. O, jest widoczna nawet ta nieruszana krawędź. I teraz biorę szczelinomierz, od razu na start zaczynam od 0,4. No i czwórka wchodzi tak w miarę z oporem, więc pewnie nie będzie tutaj więcej niż 0,42. To też taka mała rada, bo przy tych pierścieniach musiałem się sam tego dowiedzieć od znajomych i z internetu. Listki szczelinomierza mają wejść tak z wyczuwalnym oporem, ale nie, że trzeba wepchnąć je na siłę do końca. Bo kiedy wpchałem je na siłę do końca, to nawet po 0,03 mm więcej wchodziło. Po prostu do oporu z wyczuciem. Nie da się tego dokładnie opisać, ale no jakoś tak. Albo zacznę od 0,43. No już nie wchodzi tak w pełni jak powinno. Jest wyczuwalny opór, tak naprawdę do połowy to tylko weszło. Więc sprawdzę na 0,42, a może i nawet na 0,41. Tutaj też dodam, że tak naprawdę no nie muszę tego aż tak dokładnie mierzyć każdego, skoro już większość jest dobrze. Ale tak dla samej sztuki. Czyli tak naprawdę muszę teraz pokombinować. Dać 15 i 20 to będzie 35 i 0,6 to będzie 41. No i to już tak weszło z takim bardzo oporem, znaczy z takim oporem bym powiedział na granicy, więc to jest takie 0,41, 0,40. I sobie tak z ciekawości machnę tutaj. Zapakuję. I tak naprawdę zaraz będę mógł je zakładać. Patrzymy, gdzie jest oznaczenie, że to jest góra. Tutaj mamy napisane top. No i to już jest taki opór bardzo, bardzo mocny. Już bym powiedział, że przesada, ale w ramach eksperymentu spróbujemy jeszcze 46 setnych. Czyli idealnie w górnej granicy. Tutaj też od razu fajnie, bo mam instrukcję, czyli dolny i górny między tą sprężynką ma być po 180 stopni odwrócony. To ma być 90 względem obu. No i poza tym standardowo wszystkie pierścienie mają być, jakby te przerwy na nich, czyli tutaj zakładam, że najważniejszą będzie ta, mają być co 120 stopni, układać się taki znaczek Mercedesa. I to jest czwarty tłok od skrzyni biegów. I gotowe do zakładania. No i mamy ostatni tłok. Nieuzbrojony jeszcze. I jeszcze to słowo klucz. Te już są gotowe.
Nie chciałem nagrywać każdego tłuka po kolei, no bo nie ma to sensu, po prostu pokażę wam na tym jednym. I od razu zacznę, że miałem problem z tym olejowym pierścieniem. Najpierw powinno wsadzić ten dolny, i potem na niego ten, i potem ten. Tylko że on tutaj ma taki rowek. I ten rowek nie pozwala wtedy wejść pod ten pierścień i wsuwać tak na środek. I jest ogólnie lipa wtedy. Więc najpierw wkładam ten. Trochę jest to może więcej kombinacji na początku, ale wydaje mi się, że to był szybszy sposób. Ten pierścień jest bardzo elastyczny, więc z nim nie ma problemu. Ustawiam sobie od razu w tym miejscu, na tej płaszczyźnie, żeby mi się kończył. I teraz te będą, jeden będzie tak, a drugi będzie tak. Także teraz już ostrożniejsza robota. Trochę patrzę w kamerę, trochę na to, co robię. Wejdziemy tak na początek, dobra. I teraz muszę sobie to przełożyć niżej, żeby mi nie wskoczyło, bo wtedy jest ciężej, tak jak teraz. Dobra, już wyszło. Wyskocz sobie, o. I teraz łapię go paznokciem, żeby nie wszedł mi znowu i patrzcie, jakie kombo. Powinien być mniej więcej tu. To teraz ten powinien się kończyć tu. 90 stopni, tak zwane. O. Teraz to musi powchodzić delikatnie i już. Łączenie. Ten 90 stopni jest. Oczywiście to się zaraz po pierwszym pewnie odpaleniu poprzemieszcza, no ale takie składanie zgodnie ze sztuką zakłada, że w ten sposób to ma być robione. Oczywiście powinienem to robić takim specjalnym narzędziem najlepiej, ale no wydawać pieniądze, dajcie spokój. Może nie strzeli. To już ostatni tłok, więc byłoby na pewno śmiesznie. Może się uda bez takich przygód. Chociaż ten pierścień coś nie współpracuje. Ciężko będzie się tak robić w locie. Wcześniej się to robiłem sobie na kolanku. Ale że chcę wam to nagrać. O kurde, coś jest taki sztywnawy. On strzeli jak nic. That's what she said. Teraz delikatnie nad sprężynkę. Już wchodzimy na gotowe. Delikatny ruch, żeby wyszło z tej pierwszej półki. I prawie cacy. Tu mamy łączenie, poprawię troszeczkę, żeby było na środku. Tu mamy ten dół. Delikatnie, o. I ta góra też wymaga troszeczkę poprawki. Hop. Tadam. I teraz już łatwiejsza robota, chociaż za to sztywniejsze pierścienie. Mamy oznaczenie top, więc mamy iść do góry tą powierzchnią. Lekko nakładamy po całości. Hop. I teraz, żeby nie porysować tej powierzchni, bo oczywiście na pierwszym porysowałem strasznie, odciągam paznokciem dość w tą stronę, przez to tak nie pręży. O. I teraz wstaje mi ten. I też odciągam. O. Bez rysek. Jak widać, sposób zadziałał. I zaraz ułożenie tego względem reszty wyjaśnię, ale będzie to tutaj. Górny jest tutaj top. No i tutaj trochę ryska zrobiłem, no ale to już tam nie wpływa na komfort. Będzie lżejszy tłok. Dobra, i teraz wyjaśnię ułożenie, czyli tak. Po tej stronie mamy ten dolny, tu mamy łączenie, czyli tak jak te dwie kreski, czyli 120 stopni będzie ten. O. I kolejne 120 stopni, czyli tutaj będzie ten górny. Tadam! Tłoki gotowe. Bierzemy się za składanie silnika, ale najpierw pomierzę szczeliny na panewkach plastigaugiem, jak go znajdę. No i teraz troszeczkę prac na raty. Uzbrajam tą górę bloku silnika w panewki
Potem jeszcze tam tą drugą część będę musiał złożyć, wyczyścić w ogóle. To mam odtłuszczone teraz powierzchnię, więc chcę z tego skorzystać i po prostu to już zrobić na gotowo. I jeszcze dzisiaj zrobić pomiary tym plastic gauge'em, żeby wiedzieć, czy dobre mam panewki. Teraz, jeżeli dobrze kojarzę, to te z rowkami powinny być tu i tu, ale że sobie nie ufam, to będę musiał sprawdzić to na nagraniach z tego, jak już to robiłem. Szukam zameczka, tu mam zameczek i uzbrajam. Jeszcze to wytrę sobie alkoholem izopropylowym. Może jakoś bardzo nie trzeba, no tutaj miało syf, ale niech zazna trochę człowieczeństwa. Jedną i drugą. Niektórzy powiedzieli, że powinien to robić bez rękawiczek, ale alergie mi nie pozwalają. I tutaj też do zamka cyk. Właśnie jedną panewkę wykatapultowałem. Już czyściłem nie wiem ile razy, ale dalej ma brudek. Oczywiście później już na te panewy pójdzie ten assembly loop, ale w tej chwili, żeby pod panewą było czysto, to przejeżdżam alkoholem izopropylowym. Ładnie popsuć, zanim jeszcze złożę. Przetarte i cyk. Nie ma na to czekać. Za oknem psy szczekają, wiosna i idzie do... Przynajmniej mam jak te wietrzy, te break-cleanery z pokoju. Ostatnia i cyk już. Teraz które w miarę równo były. Opa. No, uważaj. Mały. I weź to w rączkę. Ci. No, weź to w rączkę i musisz położyć tutaj bardzo ostrożnie, na tym. Od góry tak włóż. Nie tak, nie. Dobrze było, o. Tylko tak od góry musisz tak położyć, o. Delikatnie, ostrożnie, o, super, super. Oho. Dobra, super, piąteczka. Tamte narzędzia na razie nie, A czemu? bo na razie składamy silnik bez tych narzędzi. Położyłeś, Stasiu, panewki główne, wiesz? Nie mogę, bo ja nie mogę, mamo. No i komplet uzbrojony. Pierścienie nowe, panewy nowe. I teraz muszę chyba zdjąć blok ze stojaka, no bo tuleje będą mi wypadać, jeżeli będę chciał kłaść wał. A nie mam żadnej blokady, nie mam też krótszych śrub. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. No i na razie tak na sucho, jeszcze bez uszczelek, na przykład tulej cylindrów wsadzam, żeby zmierzyć plastic gauge'em, jakie mamy tam przerwy. O, dobra, siedzą. I teraz od skrzyni pierwszy. Nie wsadzę, bo są pierścienie. Jak ja tutaj wsadzić? Ten tutaj nie wsadzę tłoka. Czyli ja muszę najpierw tuleję i potem całość wsadzać, okej. O w mordę. Kurde, to bez tulei trzeba to zrobić chyba. Pierwsza. I teraz sam tłok. Od spodu. Bo teraz, żeby to pomagać, to właśnie trzeba wsadzić te tłoki. Potem trzeba będzie je wyjąć. Super robota 10 razy. Hop. 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 Albo spokojnie. Jak to miał zrobić, żeby to nie ruszyć? Teraz musimy położyć plastic gauge'a i na to nałożyć i przykręcić, żeby na pewno mi nie latało. No na pewno się uda. Powierzchnie były już odtłuszczone, wyczyszczone w teorii. Ale rękawiczki mam brudne. Już kawałek się urwał, przerobił się nożyczki.
jak ruszę wałem albo którąś korbą, to się po prostu załamie. Dobra, macie takie zbliżenie bardziej. Unieruchomić najlepiej, o. I nałożyć, tylko jak to zrobić, żeby to się nie ruszyło? To się ruszy, przecież za Chiny ludowe tego nie złoży, żeby było dobrze. Już się ruszyło lekko. Już mi się łapy zaczęły trzęść normalnie. Stresuje mi ta robota. Nie na moje nerwy. Patologia, nie robota. Jeszcze tu nie wyczyściłem, nie odtłuściłem. Super jest to naprawdę. Nie wiem, czy to już założyłem. Czy rowkiem, czy nie. No, taka to robota ze mną. Dlatego nie bierzcie ze mnie przykładu. Róbcie dobrze. Albo oddajcie do mechanika, jak się nie znacie. Żartowałem, trzeba samemu się uczyć robić takie rzeczy, nie. Nie wyjdzie 2 razy, to potem za 3 wyjdzie, tak? Dopóki się błędu nie popełni, to się człowiek nie nauczy. Czy nauczy się, ale po błędzie się nauczy lepiej. Dobrze wsadziłem? Dobrze było wsadzone, chociaż tyle. Pytanie, czy jak położę drugą część bloku, to czy się zmieszczę z dokręcaniem? Powinienem się zmieścić. Zapomniałem o panewkach oporowych, a mogłem je też wsadzić od razu zmierzyć wał, bicie. Ale to już zrobię jak złożę na gotowo. Najwyżej będzie miał luz podłużny. Nie, dał nie ty. Ty debilu. Nie dokręcę przecież korb teraz tam. Na szczęście się nie rozgniótł. Został w tych 3 miejscach, gdzie był. Dobra. Tutaj zgodnie ze specyfikacją 40 N. 40. Blokada i cyk. Tylko żeby teraz nie ruszyć wałem. Nie mam to dokręcania, teraz dokręcanie. O, tak już się ruszyło. Pyk. I pyk. Dobra. Dobra, jakoś to wygląda. O, tu mam na tym. I zaraz przyłożę i pomierzę. Jest tam jakaś karteczka. 0,25 do 0,50 ma być szerokości. 0,50 jest mniejsze, 0,38 jest większe. Więc tak naprawdę jest między 0,50 a 0,38, czyli jest dobrze. Czyli jest raczej luźniej niż ciaśniej, ale to nie przeszkadza. Dobra, sprawdzam resztę i dam wam relację. Dokręcone teraz z plastic gauge'em, z tutaj wartościami. Najpierw 20 N, potem 45 stopni. Nauczyłem się korzystać z tego. To też przy finalnym dokręcaniu wam pokażę, jak tego używać mniej więcej. No i teraz odkręcam znowu wszystko. Sprawdzam, jakie jest pasowanie. A jeszcze muszę zegarowy wziąć czujnik i sprawdzić, jak panewka ta oporowa zapobiegająca wzdłużnemu poruszaniu się wału działa, bo w końcu ją założyłem. Gdzieś tam może będzie ją widać. Tam chyba widać taką srebrną. Tak, kawałeczek. Czujnik zegarowy ustawiony. Jest tak naprawdę idealnie. Tu wszystko, mechanizm jest git. I teraz muszę trząnek młotka pozapierać i poruszać. Mała poprawka. Dałem o 1 mm przesunięcie, żebym miał na 0 w tą i w tą, żeby mi się ruszało. Odpycham wał. To już jest odepchnięty na maksa. I dopycham wał. Ile to jest? 17, 18, 17. Nie wiem, czy to dobrze sprawdzam. Nawet teraz nie chcę mi wrócić do zera, czyli nawet bardziej. Tu mamy 4, czyli 13 setnych milimetra. A manual mówi end float, to chyba będzie to. Od 700 do 3200, czyli chyba jest wszystko w normie. Dzisiaj piękne słoneczko pomaga mi przy pracy. I patrzymy już. Main bearing running clearance po 92. 0,23 do 0,48. No i to wygląda jak 0,40
0,38, może nawet ciut mniej. Tu nie patrzyłem, bo tu jest to z dziurką. Tu 0,50 jest większe, 0,38 też ciut z zapasem. I tu na końcu 0,5 jest mniejsze, 0,38 jest ciut mniejsze, ale tak praktycznie idealnie, no i mieści się w 0,25. To też się mieści w 0,25. Więc wał jest ciut ciaśniej niż korby. To jest spoko. Czyszczę, wyjmuję wał, wkładam tłoki w tuleję i składamy całość już na gotowo. Jeszcze muszę pamiętać o łańcuszku od pompy oleju. Rozbrany, już wyczyszczony po plastic age'u. Ładnie, cyk, wał czyściutki. Tylko pojawiła mi się jedna zagwozdka. Tu mam panewy 4 z dziurkami i 4 bez. Oryginalnie wszystkie były gładkie. I co mam teraz zrobić? Wpadałoby chyba po prostu kłaść albo na górę, albo na dół te z dziurkami, a na resztę z bez, ale to nie ma w ogóle sensu, bo nie ma tutaj żadnego otworu, ani gdzie miało być w korbie, ani w stopie korbowodu. Wałem to się wydostaje, ale tylko podlewa tą panewkę. Nie wiem, może lepiej będzie się rozprowadzać, nie mam pojęcia. No ale innego wyjścia chyba nie mam, nie będę zamawiał kolejnych panewek zestawu, tylko po to, żeby założyć 4, a 4 wyrzucić do kosza. Tyle. Sprawdzone wszystko, jest dobrze, wszystko w normach, jest pięknie, jest cudownie wręcz, no i biorę się za składanie. W końcu przyszedł czas na składanie silnika. Mam wszystko pomierzone, oprócz miski olejowej wyczyszczone. Wszystko jest gotowe, żeby to złożyć, zbić razem i wsadzać na samochód i odpalać. I oby nie wybuchło. Biorę się do składania i mam nadzieję, że silnik to przetrwa. 3 tuleje cylindra mam już gotowe. Założone mam już te uszczelki i pokażę Wam jak to na ostatniej, jak to zakładam. No jest to bardzo cienizna, bardzo. Trochę assembly luba. Zaraz to rozprowadzę. To niech sobie troszeczkę złapie z tego. O. Teraz hop. Jest to dosyć elastyczne, no ale też nie można przesadzać, wiadomo. O, schodzi mi. No i prima sort. Gotowe. Teraz jeszcze pomiary szybkie z użyciem ćwierć profesjonalnego liniału. Tuleje cylindra ponad blok powinny wystawać od 0,03 do 1/10 mm. Biorę liniał z Action, bo skąd? Ma być minimum 0,3, zacznę od 0,5. Jest 0,5. Jest 0,5. Gorzej będzie za dużo. Jeszcze uszczeleczka siądzie trochę, jak się dociśnie głowicą ją. Dobra, to teraz testujemy. 0,1. Proszę, niech to nie wchodzi. Nie wchodzi. Kurde mol. A może jeszcze docisnę do tuleju. Trochę bardziej. Na tych uszczeleczkach. No ona siada jeszcze. Ta tuleja znacznie siada. Ale widać jak się załamuje światło. Nie wiem czy też widzicie. Jak nacisnę to też widać ile tutaj jest światła. Ile zaczyna być, co nie? No i tu jedynka nie wchodzi jak się dociśnie. Teraz weszła, ale ciasno. Kurde, no jak to zmierzyć? Chyba na łoko trzeba. Wpadłem na genialny plan, po prostu dociskam z całej siły. Teraz mam 5. Dociskałem z całej siły, 10 nie wchodziła. 5 tu wejdzie, więc jest wystarczający luz. Jak 10 nie wchodziła przy takim nacisku, to... No ile mnie nacisnął, to ta 5 wchodzi. A mi łapa boli. Tu nie ma jak się wygodnie zaprzeć. 5 wchodzi całym ciężarem ciała. 5 wchodzi, 5 wchodzi. Muszę też wybalansować ten nacisk taki, że nie wiem, tu mi nie chce wejść, to trochę przenoszę ciężar na tą stronę
i wchodzą wtedy na przykład obydwa, a 10 na przykład, jeżeli tak robiłem, nie wchodziła. Ała, kurde, no denerwuje mnie to. O, się zmęczyłem tym, Boże. Taka prosta robota. To tyle, zmierzone, no. Naocznie, jak spojrzę, to widać, że troszeczkę wystają. Przechodzimy na obrócenie silnika. A nie, jednak tego tak nie zrobimy. Muszę wyjąć to i włożyć tłoki teraz. Jezu Chryste. Dobra, ale widać, się nic nie uszkodziło. Siedzi jak siedziało. Teraz muszę delikatnie obrócić głowicę, żeby nie wypadły mi tuleje. Udało się. No i co, i kładziemy teraz wał. Robi się poważnie. Zamek do zamka na każdej korbie. Jedziemy. Zamek. Od razu założę też na ten. Jeśli tak jak ja zapomnicie o panewce oporowej, to nie zapominajcie lepiej. Elektryk da się dalej włożyć. Siedzi. Zapomniałem, że łańcucha nie założyłem na pompę oleju. Tylko już kładę ten wał, kurwa. Nie wiem, który raz. I oporować spierdolić, czy nie spierdolić tym razem? Nie spierdolić, ale nie w... Pierdolę. Kurwa. Długi korby. Pierdolę. Suka. Kurwa.
Siedzisz. Możecie się zastanawiać, czemu znowu to wszystko skręcam. Zapomniałem o łańcuszku od pompy. Także genialnie. Two hours later. Tak tylko pod podkładeczkę. Gdzieś na jednym filmie widziałem, że tak robili, więc tak samo robię i ja. Nie mam za dużo czasu, bo ten silikon wiąże w jakieś 15 minut. To znaczy muszę się pospieszyć ze skręcaniem tego. Stawiam na 20 i potem 45 stopni. Teraz tak sprawdzam orientacyjnie, czy jest opór duży. Żeby nie było, że cokolwiek dokręcam. Już zaczyna mi wypływać silikon, czy jest dobrze. No ale to i tak czas na blok łączenia góra z dołem. I tu śmieszna wartość typu 8 N dokręcanie. Te dłuższe śrubki są od strony rozrządu, tak od przodu bezpośrednio. No i co, skręcę chyba teraz blok. Potem dokręcę stopy korbowodu. To jest jakieś 40 N czy coś takiego. Mam nadzieję, że tym kręceniem nie zerwałem tych o-ringów na tulejach. To by było bardzo nieśmiesznie. Dobra, padł mi telefon. Szybko dokręciłem jeszcze pozostałe dwie korby. V się kręci. Całkiem myślę, że spoko. Dobra. I teraz te śrubeczki dookoła dokręcę, trzymając blok górę z dołem, potem pompa i pewnie na jutro już wyczyszczenie miski i wtedy obrócę sobie go i zakładanie głowicy. I wszędzie wyszedł mi silikon, jak spojrzałem dookoła, więc odpowiednia ilość. Nie za grubo było, nie za cienko. Wierzcha w dłoni na wyczucie. W jednym miejscu gwint tutaj puścił. Więc chyba za mocno przytrzymałem tym dzielostwem. Mam tutaj między dwoma śrubami żadne kręcowe, więc może będzie trzymać. Jak będzie ciekło, to przynajmniej wiedział skąd. Pompa.
Kurde, pełna mi sierści. Takie jest życie z kotami. O, tu jest taki dołek jakby, zagłębienie. O. Czy trzeba w tą stronę wsadzić, tam jest taki dołeczek. Łańcuch już wchodzi ładnie. Na ustalający. Podpisane, pompa oleju. Oil pump retaining bolts też 8, czyli tak naprawdę też zerowy opór. O, to sobie tym sobie z łapki wjadę. No i już, git. Zostaje tylko mi wyczyścić miskę oleju i ją założyć. Dobra robota. Lipę odwaliłem, że nie założyłem tam żadnych podkładek. Mogłem pokombinować z jakimiś starymi śrubami, żeby trzymały mi te tuleje, bo te tuleje tam skaczą i jak mi się skoczył o-ring przez to się popłaczę chyba. Nieraz też słychać mnie ciszej, nieraz głośniej, tak jak teraz mówię ciszej, bo tam za ścianą śpi moich 2 synów i żona pewnie już też. A w ciągu dnia jednak trochę więcej mogę gadać bez obawy, że ich obudzę. Mam nadzieję, że zrozumiale przynajmniej mówię. Żeby założyć uszczelniacz od strony rozrządu, to będę musiał tutaj zakontrować czymś, a do tego muszę założyć koło zamachowe. Jakby ktoś mógł się dziwić, co tu dzisiaj mogło mu stać, to zobaczycie, co mi się stało w odcinku z blacharką. Od spawania poleciałem pod rękawek. Takie to jest życie. No i na to, że ładnie złożyłem przy rozkręcaniu tego kilka razy i skręcaniu, to zasłużyłem chyba na jakiegoś lajka i suba, co? Komentarz możecie napisać, jak ładnie złożyłem. Albo jak źle coś złożyłem, to możecie też dać znać przed odpaleniem, może zdążę to zobaczyć i może ochronić przed jakimś wybuchem czy coś. Dobra, ale korci mi teraz strasznie spojrzeć, jak to tam wygląda. Te tuleje. Już silnik jest ciężki. Może nie idealnie jak powinny, ale coś tam siedzi. O. Hop, hop. Stawię sobie już na top dead center 1. i 4. O wow, nawet zgrywa się to z moimi oznaczeniami na zębatce przy kole pasowym. Tylko widać piękne hony, ciekawe jak tak ładnie honował. I zakładanie miski olejowej. Wyczyściłem śrubki z poprzedniego silikonu druciakiem. Po prostu trzymałem w jednej ręce druciak i śrubeczkami przesuwałem. Ładnie są czyściutkie, fajniutkie, super. Powierzchnia pod miskę też już jest odtłuszczona. Miska jest odtłuszczona. Plus wyczyściłem silikon od razu druciakiem. Zebrałem cały lakier też przy okazji. Położycie świeży silikon, siądzie, będzie git. Zmieniam rękawiczki na takie czyste, żebym bez żadnych tłuszczy, bez rzeczy dziwnych kładł silikon. Ona ma specjalne pozycjonujące dwie śruby, powinna być, moja nie ma. Jeden jest tutaj zaraz za łańcuchem pompy, a drugi będzie tutaj. Ale mi się one wykręciły, więc kładę bez tego. Czy wykręcił się od razu ze szpilą? O. Tu wycelować i od razu przyłapujemy. Krótkie dwie są śrubki. Takie. Bardzo króciutkie i one idą tutaj, na tym zakręcie. W miarę tutaj muszę mieć ruchy, bo no tak jak wczoraj, 5 do 10, znaczy do 15 minut zaczyna zastygać. No i też wiadomo, w miarę możliwości na poprzekątnych przykręcać, żeby równo się rozłożył nacisk. Ta miska jest dosyć brzydka, ale teraz bym miał ją piaskować, czy wycierać nawet druciakiem na wiertarkę, to za dużo czasu się zejdzie po prostu.
nie ma to sensu, a i tak jest tutaj uderzona. Gdzieś jeszcze tu ma wgniotkę taką małą. Pewnie za jakiś czas się ją zmieni, bo nie ufam jej za bardzo. Może wezmę sobie marker i będę zaznaczał, które dokręciłem. To dokręcałem? Już nawet teraz nie wiem. O. Wszystko dokręciłem, a już nie wiem. Dokręcone. Jak jedna będzie troszeczkę mniej dokręcona, to nic się nie stanie. Chyba. Na szczęście mam świeży koreczek kupiony. Nawet chyba 3, no bo będą często wymiany oleju. No i micha założona. Kurde, no silnik. Już w ogóle tylko w ulicy. Gdzie mam latareczkę? Tu jest latareczka. No, wychodzi ten silikon chyba wszędzie. Więc raczej dałem odpowiednią ilość. Czyli jest nawet ok, ale obrzydliwa jest ta miska. Trochę dostała dzisiaj druciakiem, no ale będę sobie tutaj bardziej syfił niż i tak nasyfiłem w mieszkaniu. Na szybko dołożenie uszczelki. Uszczelniacza wału. Wyczyściłem już powierzchnię z wewnątrz. Zdjąłem sobie ramię do stojaka na silnik. No i to muszę tutaj wsadzić. Dam tu trochę jeszcze smaru. Teraz przydałoby się coś płaskiego, przez co mogę uderzać dużego, ale takiej rzeczy nie mam. Uderzam z jednej strony, to wychodzi z drugiej. Chyba trochę zaczynam wchodzić porówno. No i wyskoczyło. Mordy jeża, panie Fertku. O! Tylko nie wiem, czy ma tak wejść głęboko, czy nie. Sobie powinienem przeczytać w tej serwisówce. Zaraz sprawdzę. Najwyżej zamówię znowu. Teraz zamach. Czy ja sobie tutaj oznaczałem jakoś, gdzie zamach ustawiłem? A w sumie nie da się inaczej ustawić, bo jest ten ustalający. Teraz dziada przykręcić po to, żebym mógł odkręcić tamtą zębatkę z koła pasowego, na którą wchodzi koło pasowe, żeby tam zmienić uszczelniacz wału. Muszę sobie jakoś skontrować. Bez udaru się nie obejdzie. Tadam. Przyszła nowa część, bo uwaga, update sytuacyjny. Odkręciłem tą tu zębatkę, na której chodzi pasek rozrządu. Fajnie, pięknie. Przy odkręcaniu w wale ukręciły się 2 zwoje gwintu. No bo po prostu tak się działo bardzo twardo. Udar to popuścił, no i poszło. Ale nie tylko śruba twardo się działa, bo twardo się działo też to. To jest taki tutaj dystansik. No i on ogólnie wchodzi tak na styk ciasno. I go podwadzam, nie chcę wyjść zapieczony, podwadziłem mocniej, no i pykło, co nie? Także miałem pracę opóźnioną o 4 dni, bo czekałem aż przyjdzie nowy, używany od gościa z grupy Peugeota, bardzo ładnie. Ciut może tam bardziej wyślizgany, bo tu na moim są te ślady takie lżejsze, tu są mocniejsze, nie przeszkadza. Zaraz to psiknę brake cleanerem. Założę uszczelniacz nowy, odtłuszczę tą powierzchnię i obracam silnik, albo już go wsadzam nawet na stojak. Tylko chyba jeszcze zapnę sprzęgło do tego, zanim go wsadzę na stojak, żeby mi już gotowy do zawiezienia. Wyczyszczony. W środku też tam trochę brake cleanera psiknąłem. To wyczyszczone. Tu troszeczkę damy assembly luba. Niektórzy nawet z tego co widziałem dają lekko tutaj z silikonu. Tak bardzo, bardzo lekko na sam uszczelniacz, żeby po prostu on
wszedł ładnie na miejsce i nie puszczał dłużej. Nie wiem, jaka jest w tym logika, czy to ma sens, czy nie. Ja raczej nie chcę kombinować aż tak. Jak będzie puszczał, to zmienię i wtedy tak wkleję. Dobra, jest czyściutko, jest czyściutko. No tak, jedną ręką. Nie mam jeszcze specjalistycznych narzędzi pod to. No i poszło szybciej niż spodziewałem. Teraz wkładamy dziada. 110 N. Crankshaft Sprocket Retaining Bolt. Dokręcone. Ustawione na 110. 112 bez dwóch. Ładnie siedzi, czyściutko. Sprzęgło. Bierzemy się zakładanie, bo jak to jest mała tarczka, to ja nie mogę zdzierżyć do tej pory. Jak się w sumie wkłada sprzęgło? Skąd ja to mam wiedzieć? Choroba jasna. Może to chyba nie było jakoś tak. Dobra. Co tu się robi? Kto jest ojcem kogo? Genialne, po prostu. Dać mi sprzęt jakiś, którego nie umiem używać. To wchodzi od strony tej, nakręcamy. To wchodzi tu. O. Dobra, weszło coś tam. Tutaj to mi środkuje tarczę. Odpalę sobie na YouTubie lepiej. Wychodzi na to, że robię to dobrze. Tylko przelecę sobie jeszcze zamach tarczy i docisk break cleanerem. Dobra, chyba jest cała, nic się nie uszkodziło. Teraz w którą stroną było to wsadzone? Ha, ha, ha. Nie wiem, muszę przelecieć jakimś ściernym czy coś. O. No i chyba wycentrowane. O, jakiś syfiasty. Dobra, tutaj na dobrze to odpuszczam. Co to jest? Aż tak brudne? W sumie będę strzelał ze sprzęgła. Trzeba dobrze zrobić. Debilu, nie dokręciłem jeszcze zamachu. Żebym się skapnął w odpowiednim czasie. Tak teraz myślę, że trochę odwaliłem, bo użyłem starych śrub do stóp korbowodu. No właśnie widziałem u Tasiema filmik, jak w jego BMC zostawili stare i właśnie przez to wyskoczyła stopa korbowodu. I zacząłem się lekko stresować. Nie wiem, to nie robi takiej mocy, no może być dobrze. Nie wiem, który raz już kładę to sprzęgło. W teorii powinno być to zrobione dobrze w tej chwili. Dobra, czy po prostu muszę tylko wziąć silnik na siebie i się obrócić z nim. Tylko tyle i aż tyle. O, nawet jakaś kompresja tu jest. Nowa uszczeleczka. Otwory zostały już czyszczone jakieś 3 razy. Więc powinno być w miarę ok. Tu ja też lekko tłuszcza, co? Z wierzchu. W książce było już zakreskowaną częścią, no ale tutaj nie mamy kresek, mamy tylko napisy.
Nawet otwory pasują w ten sposób. Wszystkie są otwarte. W drugą stronę włożymy. No, w sumie włożymy. Tak, tu jest ten otwór. Dobra, będzie dobrze. Nie, tak, tu jest węziej, tu jest grubiej, szerzej na to. Kurde, czy te tuleje cylindra są dobrze? Prawda 30 razy sprawdzą, no chyba są dobrze, no. Ojejku, jejku. Przeczyszczam sobie jeszcze całą głowicę, odtłuszczam. W tą. O, jakby teraz opuścił tą głowicę, to było bardzo śmiesznie. No. Tu już weszło. Druga strona też weszło. I teraz pytanie, w którą to było stronę? Są takie kołeczki ustalające, więc raczej da się tylko w jedną. W tą stronę, dobra. Też to przeczyszczę. I teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego. I tu jeszcze mam gdzieś wiertło, które blokowało to już od dawna i blokuje. Dobrze założone. Tu jest M11, a M11 ma 80 Nm. Nie mój dzień dzisiaj na składanie tego. Kiedy był twój dzień na składanie tego silnika? Chyba nigdy. Nie ma miejsca po prostu tutaj wystarczająco. Dobra, jest 8 minut. Na oko. Czas przykręcać głowicę. Od środka idziemy. I ruch przeciwny do wskazówek zegara, czy stojąc tej samej, czy... Nieważne. Od środka i najpierw 20 Nm i potem 240 stopni. I różnie mówią. Czasami mówią 20 N, 120, 100, w sensie wszędzie, 120 wszędzie i 120 wszędzie. A w polskiej książce tam wydawnictwa WKU sam naprawiam, mówią 90 razy 2 i 60 potem jeszcze. Więc jeszcze bardziej rozkładają. To jest tak smarne lekko. Assembly lubię. Rozumiecie? Miałem posmarować tutaj, co nie? Assembly lubię. Nie wiem, czy minęła minuta. O, tutaj delikatnie tylko. Czy jeśli tam wpłynie, to prawie nic. Bo tam powinno być bardzo czysto, tylko tu więcej dajmy. Troszeczkę oleju albo smaru specjalistycznego pod to, na przykład jak ARP daje. Są mądrości o nieupuszczaniu. No bo gwint możemy paprać. Lepiej dmuchać na zimne. A i upuściłem. Super. Już będzie wybuch silnika po odpaleniu pierwszym. O, i już jest syfu. A przecież było to czyszczone. Chyba, że w głowicy. Czy w głowicy tego nie czyściłem? Ajajaj. Każda. No tak. Czyściłem to 3 razy. Chuj, skręcam tak, nie to jest. Nawet w tej instrukcji mam 120, 20, 120, 120.
Chwilę nagrywam, że w iPhone'ie mi lampa błyskowa się przygrzała. Ile tu trzeba użyć siły? Boże. Mam dopiero 130 stopni. Niby 240. Ja pierdzielę, ale to jest siła. Aż mnie bark boli. Dobra, zgodnie z manualem zamieniłem jedynkę z dwójką, ale to nie przeszkadza. Nie dokręcać raz, 2, i teraz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli bierzemy ślad teraz. Tu już dalsze łatwiej z tego właśnie powodu. Już 240. No i na szybko jeszcze się teraz upewniłem, czy dobrze dokręciłem, bo to poszło wyjątkowo lekko. Dobra. Ale zmierzyłem, że zobaczyłem na filmiku, że zaczynałem mając prosto tutaj na 0 stopni. Prosto tu był klucz. I tu jest 33 stopnie w kierunku którymś tam geograficznym. A to mam 277, czyli 277 minus 33 to nawet 244 Nm do kręcenia. Więc dobrze dokręciłem, chyba. Tyle. Wszystkie dokręcone, jeszcze teraz się upewnię, czy na pewno którejś nie pominąłem, czy ona nie ma luzu. Silnik zamknięty, gotowy. Siedzi. Jeszcze sprawdzę luzy zaworowe. Też nie wiem, jak to się zmienia, to jest jakieś tam... O, któryś tam jest otwarty, to wtedy te trzeba sprawdzać. No, oczywiście, za głupi. Także, o, temat silnika możemy uznać za praktycznie zakończony. Remontu silnika. O, to jest dobre określenie. Świeżo po chorobie, jeszcze nie do końca wyzdrowiałem, ale już trzeba się wziąć za dokończenie tego Peugeota. 6/8 luzów jest ustawionych, została mi jedna para. No i biorę się za to. Muszę jeszcze o to ćwierć obrotu tutaj zrobić, żeby dwa zawory, chyba trzeci cylinder się podniosły i wtedy któreś tam
Nie pamiętam, które dokładnie. Dorzucam tutaj grafikę, żeby znać odniesienie, które dwa zawory, jeżeli są podniesione do góry, to których pozostałych dwóch mogę regulować luzy. Pamiętajcie, żeby dół, jeżeli nie macie tego połączonego rozrządem normalnie, żeby dół był opuszczony. Żeby tłoki nie były w górze, żeby nie doszło do zderzenia. Ja opuściłem po prostu o ile? Ćwierć obrotu, czyli tak naprawdę te dwa cylindry strop dead center zeszły na środek i te dwa środkowe podniosły się do połowy. Chyba, mam nadzieję, że nie było zderzenia, nie słyszałem nic. Nie było też wyraźnego oporu. Może być dobrze. Kiedy krzywki z drugiego cylindra mamy podniesione do góry, to sprawdzamy wydechowy na trzecim, czyli tu, i ssący na pierwszym. Sprawdzam, tu w ogóle jest nie tak, bo nawet 0,15 nie wchodzi, tu 0,15 wchodzi, więc tu będzie pewnie dobrze. Jest za duży luz. No, silnik jeździł parę lat i nie było to pewnie ruszane. Się po prostu wszystko pouklepywało. Też nie lubię tej roboty, bo w sumie tak jak z pierścieniami. Nie wiem, jakie to ma być dokładnie uczucie, jak to ma być opór. No wchodzi, jest luźno, fajnie, pięknie, ale czy nie jest za luźno? Teraz czy nie jest za mocno? No jest za mocno, ale to chcę, bo uwaga, taki mini tuning. Ssące daje na te 0,20 jak jest zalecane, ale troszeczkę ciaśniej. Tak, żeby było tam 0,18, 0,17, mniej więcej na oko, no bo nie wiem jak to po prostu sprawdzić dokładnie. A w jakim celu? Żeby minimalnie, powtarzam minimalnie, ponoć jeżeli ssący jest troszeczkę ciaśniej, ta szczelina jest ciut mniejsza, czyli właśnie te 0,2, 0,5 w takim przypadku. Tutaj na ssących jest 0,20 książkowo, ale plus minus 0,05 mm ma tolerancji, więc nawet jak ustawimy te 0,5 niżej, to nic nie powinno stać. Dlatego takie te gdzieś 0,2, 0,3 pewnie wychodzi mi mniej. No bo tak jak tutaj sprawdzamy pierwszy. No to celuję w to, żeby wchodził tak na sztywno. Teraz jeszcze wchodzi za luźno. Myślę, że to jest takie optymalne, ale chciałbym, żeby wchodził ciut ciaśniej, także muszę wepchnąć. A na wydechowym za to daje taki leciutki luz. Przynajmniej docelowo chcę dać. Tak wchodzi, że ciut jeszcze bym poluzował. Albo i tak. Bokiem jak wsadzam, no troszeczkę do poluzowania. Bo to da nam moc minimalnie, pewnie tam nie wiem, może 1/10 konia mechanicznego w wysokich partiach tylko, a to nam za to obniży temperaturę, która jest zwiększana przez T. Więc to tak trochę zrównoważymy. Z minusów, jak to dam trochę luźniej, to może klepać silnik bardziej, ale no dopóki nie przesadzimy w jedną albo w drugą stronę, to nie powinno nic się stać, bo jakbyśmy bardzo przesadzili z zaworami ssącymi, za ciasno je zrobili, no to wtedy mogą nam się wypalić w ogóle zawory i będzie głowica do kosza najpewniej. O, i do tego dążyłem. Czyli ma wejść siłą. O, dobra. I dla testu 0,15 i 0,15 ma przejść gładziutko. I tak się też dzieje. To jest bardzo precyzyjna robota. Nie dla mnie. Ja takich nie lubię. Dobra, i teraz sobie zrobię właśnie sprawdzenie, czy mniej więcej tak samo równo poustawiałem każdy. Nie, no jest ok, jest tak samo. I trzeci. Dobrze jest równo. Mniej więcej każdy podobnie ciężko. Tu już jest ciasno. Tu już jest ciasno, dobrze. Wolę po sobie sprawdzać, bo nie ufam sobie. Trzeci. Teraz, to chyba powinno. Drugi. Czwarty. Ok. Luzy zaworowe ustawione. Ustawiam blokadę. Z pozytywów słyszę jak syczy sobie po prostu silnik. No i co? Luzy ustawione. Wyczyszczę sobie tylko pokrywę zaworów, bo jest usyfiona, bo tam pamiętacie, że moczyłem ją w tym jakimś czymś dziwnym. Zakładam i silnik jedzie do Peugeota. Teraz ten sprawę miesiąc nie robiłem, bo choroby, bo
wyjazd rodzinny, potem znowu choroby. Tak to jest zimą niestety. Następny krok. Pokrywa zawodu. Profesjonalna budka lakiernicza. Wyczyściłem tak z wierzchu, z rdzy, trochę zebrałem lakieru. Co tam było, już zatkałem to. W środku zebrałem tylko druciakiem, żeby nie było po prostu syfu, tłuszczu, brudu. Jeszcze po tym czyszczałem tą chemią dziwną. No i co? I daję epoksyd. 15 minut i wlatuje lakier akrylowy. Szybka robota tam ma być, tylko żeby nie było gorzej niż jest, a o to nie trudno. Maźnięte epoksydem, z każdej strony po trochu. Teraz niech się przeschnie. No i co, leciutko złapane ściernym. Jakoś tam lekko, delikatnie byle było. No i pokrywa już, jeszcze teraz została jedną warstwę, ale już wygląda całkiem inaczej, błyszczy się fajnie. Dalej widać tutaj pełno tych nierówności, no bo to nie dostało opiaskowania, nic. To było zrobione jako tako, żeby tylko przykryć rudą. Tomek mnie wczoraj jednak zmotywował, jak wysłałem zdjęcia, że trzeba pójść coś takiego. I to jest niby kod koloru z tego, co znalazłem mojego Peugeota, ale niby, bo nie mam żadnej naklejki takiej w samochodzie, żebym miał podany, tylko to, co się dowiedziałem w internecie. Bleu Samoa, czy jakoś tak. Dobrali, no i zobaczymy, czy będzie pasować, czy nie. Wiadomo, to wygląda jak wygląda, z bliska to o. Tam się zostało trochę lakieru, ale to było po prostu, żeby nie było rudej na wierzchu. A zobaczymy, może być śmiesznie wyglądać. Teraz 2 minuty trząchania tym i zobaczymy, jaki będzie efekt. No i ten jest zdecydowanie gorszej jakości, bo po pierwsze mniej pokrywa, dużo bardziej spływa. Co prawda to na akryl, więc ciężko ma chyba siąść. Nie przejechałem tego ściernym ani nic. Ale to tam jak potem zacieki, przecież to nie ma problemu. Pójdzie jeszcze na to jedna warstwa i tyle. Już się ściemnia. No tutaj pospływało to. Też chyba coś z drzewa spadło. No, jakieś dziadostwo. Dobra, to tam w nosie. Bardzo, że jest trochę zabezpieczone. Kolor Peugeota praktycznie. Słaby ten lakier, nie postarali się. Ale też słaby warunek do lakierowania. Różnie nieraz z tą moją robotą wychodzi, ale piękny, nowy kolor na pokrywie zaworów. Pokryło słabo, bo na mrozie malowane. Tak, jakość jak całego projektu. Więc zakładam te części, uszczeleczkę i będzie silnik zamknięty.